A teraz wam pokażę na backstage'u, to znaczy teraz jest trochę gorzej. Bo są wszędzie, no trener trochę bałagan zrobił, zobaczcie, trener zaczął jeść, robić różne rzeczy. Tu z piekarnika zaczął korzystać. Co prawda wkład do ekspresu już ktoś zabrał, to nie my. Jakby cały wizerunek, tu na początku było pięknie. 15 tak, minut mu wystarczyło. Tak KSW dba o mistrzów. Ale tak zniszczy przeciwników swoich. O też, patrzcie jaki miałem spokój. A dobrze powiedziałem, nie Paweł? No bardzo dobrze. Ten telewizor będzie tylko do soboty, bo go zabieram. Potrzebuję akurat dla Kubusia do pokoju. Także akurat Kubuś się ucieszy. Co prawda miał dostać taki, malutki, ale jak za darmo to już weźmiemy. O, uwaga. Jeden kibelek. Uwaga. By komuś się szybko zachciało też, siusiu. Bam, drugi kibelek. Ja tak w domu nie mam. Ale żona chyba zachciała. Następna rzecz. Jakbym chciał, wiesz, się zrelaksować, no to tu mamy pokój relaksu. Albo porozmawiać z kimś przed walką, że się stresuje czy coś, no to akurat tutaj porozmawiam. Jakie mam problemy. Jak ktoś musi być psychologiem dla mnie. Dawid Popowski. Dawid powie, Dawid, z czym, Pawełku, jakie masz myśli na wieczór? Ja powiem, troszkę się stresuję, bo nie wiem co mamy zrobić. A Dawid powie, spokojnie, mam przecież to wyjaśnione i wiesz co masz robić. Ja powiem, aha, rzeczywiście, dobra. No już skończył się problem. Uwaga, i ostatni pokój. Sorry, trochę się nachodzę, to ja tutaj zrobiłem 10 000 kroków już. I sypialnia. Hej! Łysys Brothers. Łysys Brothers. A, już nie będę mówił, czemu tak na mnie mówią. Także jak wam się podoba pokój mistrza? Ja jestem zaskoczony trochę. Właśnie z trenerem rozmawialiśmy. O! Trener wam opowie pewną historię. O, niech trener opowie historię, jaki mieliśmy najgorszy pokój. W Łomży mieliśmy, na organizację, o której nie będę mówił, bo nie może nazwy takiej mówić, ale dwugwiazdkowy hotel. Mieliśmy z Zenkiem, Mateuszem Ostrowskim. Ja ich razem obsługiwałem, bo oni razem robili wtedy wagę. No masakra. A, chyba na Adriana Buszyńskiego. To była taka lamperia jak z PRL-u. Jeden kibel taki śmierdzący z tym. Nie, to nie było wanny chyba wtedy, nie? Nie pamiętam. Nie, chyba była wanna, ale była taka. A pamiętam, była taka brodzik z zaciekami, takimi zaciekami. Taka wykładzina, wiesz, jak naprawdę tak jak ja pamiętam lata 80., jak się do hoteli jeździło, do pensjonatów jakieś, to tam się nic nie zmieniło. To orbisowski stary taki hotel. No. To ja uważam, że w Radomiu miałem najgorszy. Tam jest też sala treningowa w piwnicy. Nie będę mówił jaki tam miejsce, ale tam jest sala treningowa pewnego klubu. Ktoś tu walczy też na tej gali z tego, taka podpowiedź. I ja miałem ten pokój na dole w piwnicy, obok tej sali. I ja tak, na dole miałem takie na górze okienko, taki lufcik, jak nie wiem, w jakimś kurde więzieniu. I tak waliło wilgocią. Ja miałem walkę wieczoru i do mnie najgorszy pokój. To dobry humor przed zbijaniem wagi. Nie, dobry, no naprawdę jestem zadowolony, ponieważ miałem trochę więcej. Kurde, z 4, no niecałe 5. Ale zrobiłem tak potężną, nie jak to powiedzieć, odchód, że kilo mniej jest, jesteśmy w domu, człowiek jest szczęśliwy, happy. A, jeszcze jedno. I moja waga pokazywała mi przez cały okres jakby zbijania wagi o 300-400 gram więcej, więc jeszcze lepiej, szczęście i niesamowita chwila. Także jestem bardzo szczęśliwy. It's always a little bit hard, you know, it's the hardest part of this job for fighters, especially the ones who are cutting a little bit more weight. And Andy is one of them, but he is always on point and he is always perfect in a fight, so it's all good. Do you have your phone with you? Yes. Can you show me the wallpaper, maybe? How did you notice this? This is people, so this is what we call manifestation. Oh wait, I need to first remove the the notifications. But yeah, this is it. One day before the fight, it's my birthday, so that means that I will give myself the best possible gift, you know, and it's the belt. The belt was never before in Croatia, so I mean like in a women's division, so I think it's time.
Dobrze, elegancko, dużo mniej niż zawsze. Teraz mogę podjeść, trzeba potrenować siłowo, przepyć i będzie git, elegancko. Będę jechał z kategorią 6-6. No to już tam za daleko ręką poszło. To moi specjaliści od robienia wagi. Złoto, a skromne. Golden Boy. Fajnie jakbym złoto miał, wszystko umiał na złoto przekształcać, jakbym dotknął to. Midas. Midasem byłbym. Pawlak Midas. Paweł Midas Bałt. Midas Bałt. Co dotknie to przerzuca w złoto. Słuchasz Sengino? Co to jest? A, te jakieś flikowe? No nie, piosenka o tym właśnie. Ej, my jesteśmy normalni. My jesteśmy niestety 80 lata. 80 prawda to wy koniec, chyba, ale- to chyba wy jesteście 80. jak was nie było, to ja pamiętam jak czołgi poredki nie jeździły za stanu wojennego. 8 kilo dzisiaj muszę zrobić przez nockę. Jutro 4. Także Od rana? się uda. Od rana Na 4. walce będę 110 ważył. Zawsze mam około 110, 112 na walce, więc myślę, że jest dobrze, tak. Siła musi być. Teraz już wiecie skąd te KO jest u mnie, nie? Że jak moja pięść dotyka przeciwnika, to od razu pada przez wagę, tak? Że 20 kg więcej ważę niż powinienem. Mamer powiedział, że jak jechałem windą, żeby spotkał mnie, powiedział, że się zesrasz. Nie wiem. Wolał, że tak nie robi, no. Nie wiem dlaczego tak powiedział. Już bym wolał, jakby miał mi wpierdzielić, to już wolałbym, żeby walka na decyzję poszła. Nudna walka. Albo moje zwycięstwo. Jeśli ktoś z Was, z widzów KSW chciałby takie coś przeżyć, zapraszamy następnym razem. Będziemy na zmianę robić wagę. Czyli zapraszamy wszystkich tych, co myślą, że to jest proste, do zrobienia czegoś takiego. Na następnej mojej walce możemy taki challenge zrobić. Kto z obserwujących zrobi więcej wagi ode mnie w nocy? Gada głupoty, to znaczy, że jest jeszcze dobrze. Za 10 minut już nie będzie taki. Nie będzie. Nie, dobrze jest Paweł. Nie, dobrze. Bez większych problemów, szczerze mówiąc, to najlepsze jego zbijanie w życiu. Super, no o to chodzi, tak trzeba robić. Jestem, no zostaję. Nie, no bez, czekaj jeszcze raz. No mam, tak. Już wytrzyma to 5 minut. Ja nie robię jak warto. No właśnie. Ty jesteś bardziej skąpły jeszcze. Mam 83 więcej. Jak zawsze. I nie czekam do 11. Kolejna rzecz, w której jesteś lepszy niż Bartosz. W robieniu wagi. Znam swój organizm najlepiej. A bije więcej niż on. On mieszka niedaleko powiatu rawskiego, a ludzie z powiatu rawskiego, jak wiadomo, nie lubią oddawać pieniędzy. Nie wiem, czy to tak jakby nie prześledzić, to chyba taka prawidłowość, że przy okazji dużej gali zawodnicy mają trochę większe spięcie i nie ma tych problemów wagowych. Feel the freeze! Z piwkami od razu? Let us welcome on the scale the reigning, defending KSW champion of the world and the longest reigning champion in the whole world, Phil and Steve, the freeze! 120! The most colorful KSW commentator, Andrzej Świętowski. Jeszcze końcóweczkę docinaliśmy takie 300 gram, ale tak naprawdę to była kosmetyka. Czuję się dobrze, naładowany, a będę teraz naładowany jeszcze bardziej, bo to, co trzymam w ręku, wejdzie prosto do mojego krwiobiegu. Powiem Ci, że patrząc na koszulkę, to chyba bardzo drogie i cenne są te miejsca, bo chyba masz najwięcej sponsorów w historii, widzę. Znaczy nie wiem, czy najwięcej sponsorów w historii. Wiele tych osób jest też z sentymentu. To są ludzie, którzy pomagają mi od samego początku mojej kariery jeszcze amatorskiej, są ze mną przez całą drogę. No i jakby ta banda liczna i śliczna się powiększa, także wynika to z tego. Odpuściłem naprawdę wszystkie inne rzeczy poza treningiem. Jak widzieliście, nie komentowałem ostatnich walk, nie uczęszczałem do kanału sportowego. Nie było mi też w programie Bezgardy w Kanal Plus. Jakby to wydaje mi się, że przełożyło się na to, że po prostu było więcej czasu przede wszystkim na odpoczynek. Dowiozłem przede wszystkim do walki zdrowia. Hiena tęskni chyba. Tęsknię za Hieną. Pozdrawiam i już niedługo będę Ci dokuczał. Daj jeszcze parę dni, tylko w sobotę waleczka i postaram się już w czwartek zameldować w kolejnym programie Octagon Live. 66.1. Jak Rutek po tych wakacjach widzę, że się nie zmienił. Nie, wszystko jest jakby, wydaje mi się, że nawet jest bardziej na plus. Te kontuzje, które go trapiły wcześniej, wyleczył przez te 1,5 roku. Wygląda bardzo dobrze i fizycznie, i psychicznie. No jest komplet, no zobaczymy jak to się
przełoży już wiadomo jutro na walce, ale waga bardzo ładnie zrobiona, bez żadnych problemów, bez najmniejszych problemów, super. Dokładnie kilka dni po tym, jak zawodnik zemdlał po zrobieniu wagi na UFC, zadzwonił do mnie i powiedział: szefie, ja tak nie chcę, ja jakby nie jestem w stanie fizycznie już robić tej kategorii kogucie i chcę się sprawdzić w 6-6, no i dajemy mu chyba całkiem niezłego zawodnika do sprawdzenia. No właśnie, Rutek mimo 1,5-rocznych wakacji promienieją, tak? Po takich wakacjach chyba każdy by promieniał, mogąc z powrotem robić to, co kocha, też co jest jego źródłem utrzymania, spędzać czas z bliskimi, z kolegami na sali treningowej, także myślę, że to jest zrozumiałe. My też się cieszymy, bo Daniel jest zawodnikiem, który też zawsze dużo pozytywnej energii wprowadzał do KSW, także bardzo dobrze, że może tutaj wystąpić. No nie robiłem nic, nie robiłem żadnej sady, nic nie musiałem zrzucać, także czuję się dobrze. Wiesz, nie miałem żadnego odwodnienia, jadłem sobie tak jak chciałem. Miałem mało czasu, żeby zrobić wagę tak naprawdę, więc stwierdziłem, że nie dam rady zrobić 77 kg i dlatego stąd pomysł o wagę wyżej, ale myślę, że siłowo nie będę odstawał od rywala. Jeszcze Radek powiedział, że nawet lepiej to wygląda na sali. Na pewno dużo lepiej się czułem na sali, bo zazwyczaj już jestem trupem w ostatnich 2 tygodniach, także Radek mnie widział w najlepszej fazie, można tak powiedzieć. KSW Middleweight Champion of the World, Paweł Pawlak. 83,900. Wczoraj rozmawiałem z Grzegorzem i on powiedział, że najcięższym przeciwnikiem dla ciebie, wiesz, byłby kto? Grzegorz Chałubiński. Paweł Pawlak. Haha, okej. Ale nie ma drugiego takiego, więc nie będę się bił ze sobą. Choć mamy trochę takie jak ja, więc oby to nie było w sobotę taka walka, że nie będę wiedział co zrobić. Może będzie remis. Wtedy rewanż pod koniec roku. Mógłby ktoś tego nie znieść. Piotrek na przykład Kuberski. Albo Michał, tak? Zrobiłeś wagę? Ja w open. Let us welcome the KSW legend, the only three-time KSW champion of the world, and the pretender for the middleweight title. 83,600. 83.6. Ja myślę, że Mamet wraca i chce walczyć o ten pas, bo naprawdę się już bardzo dobrze czuje. Dużo pracowaliśmy, jeszcze lepiej trenował, czuje się, no sam to powiedział, znakomicie. W tym wieku to jest dla mnie w ogóle niesamowite, że mogłam dodać też minimalnie też do jego kariery, do takiej legendy i myślę, że Mamet wreszcie się tak czuje on. Naprawdę w pełnych siłach, w pełnym potencjału. No cieszę się z tego, tak, że może naprawdę mogę uczestniczyć przy tym, że on mentalnie, emocjonalnie i fizycznie jest naprawdę, myślę, że najlepszym formie, który był w życiu. Na 7-7 mogliśmy robić. Bardzo czekam. Mamy poniżej limitu, nawet jeszcze dalej z niego leci, mówi. 7-7? Nie sądzę, no w tym wieku już pewnie jakieś 82, tak jak było z Borysem na Narodowym. Może byłoby realne do jakiegoś superfightu, ale nawet nie chciałbym czegoś takiego proponować i narażać Mameda na takie mocne zbijanie. Myślę, że jest jeszcze parę ciekawych starć w jego wadze. Jaką wagę robiłeś? 66 byłem, wyszedłem z sauny 66. Tak się wymagam. Kościół, co się tam Dobra, Artur, na razie ty. Tak? Na pewno? Na pewno? Okej. Nie, będę grzeczny. Potrzebujemy tutaj ciszę, taką naprawdę ciszę. Tak, Ci opędź cię, dobra? Kiedyś go dusiłeś, co? A tak, z przyczajki, kurczę, super gala, petarda walki. A ja się na ogólnie jaram wszystkie są fajne, no ale wiadomo, The Freeze z Wójcikiem i Mamet, Pawlak to są takie dla mnie wisienki na torcie. Powiem Ci więcej, w walce Wójcika z The Freeze'em wcale nie mam takiego oczywistego faworyta i mówię całkiem serio. Ja myślałem, że on w ogóle ze 110 wcześniej na walkę, jak go wczoraj widziałem. Nie mam pojęcia, gdzie on ukrywa te kilogramy, bo nie wygląda na to, że zbije do tego limitu, a jednak tak było, więc no ciekawe to jest, bardzo ciekawe jaki ma plan. Może chciał też trochę przyspieszyć, no. I've lost 4 kilograms of fat. I don't want to give the game away, but I'm fairly heavy now, close to what I normally am. So last time I felt weak.
after the weight cut. I think the weight cut something out of us, and I'd lots of fat to get rid of. So I thought, get rid of the fat, you know, get all sexy again. He is a small heavyweight, but he just beats Sakai, one of the best heavyweights in the world. So he's a good heavyweight, but he is a lot smaller than me, and that will be to my advantage. Widziałeś ten mem taki jak z Spider-Manów wódką? Klas, naprawdę. Wiadomo co, nie? Ej, to prawda, że coś... What you doing? To prawda, że będzie coś, jakieś ogłoszenie? A, dobra, jutro. O której? Nie wiem, tego nie wiem. O 9:00. Rano? Tak. O 9:00. 9:00 ogłoszenie. Co tu się dzieje? British Brothers. Brothers love is brothers love. You are fighting from Croatia. Idemo! Ty mnie nie kręć. Od Borańskiego, Idemo. Okej, one more time. Mamet. Legenda. Każdy cię zna. Wszyscy przyjdą tam dla ciebie. Tak, Waldek, powiedz jak powinno się properly mówić Warsaw, are you ready? Warsaw, are you fucking ready? Ale coś jeszcze, jest jeszcze potrzeba, żeby coś rozwijać? Mamy tak samo jak wy, miasto moje, a w nim warto je raz na jakiś czas pokazać. No, Warszawa bywa, potocznie mówi się, przeinwestowana jeśli chodzi o eventy i dużo się dzieje, ale wydaje mi się, że Fight Card jest tak wyjątkowy, że ucieszy wszystkich. Dla ciebie gala szczególna, bo powrót Mameda i mówił, że nie będzie walczył o pas, a jednak się bije. Mamed nie lubi jak się mówi, że powrót, bo on nigdy nie odchodził i zawsze mnie karci jak mówię, że zakończył, a teraz wraca. Więc umówmy się, że to nie jest powrót, tylko po prostu kolejna walka. Na pewno nie pierwsza, ale może też nie ostatnia. Wszystko w rękach Matchmakera. Wszystko w rękach wielmożnego Wojsława. Największe wsparcie chyba miałeś tutaj, oprócz Mameda. No tak, no Radom jest blisko, przyjechała wielka ekipa wsparcia, jak zawsze taka grupa liczna, śliczna i naprawdę żona mnie bardzo zaskoczyła, że przywiozła moich chłopców tutaj na Q&A i prawie się rozryczałem, także ogromne wsparcie i no mega się cieszę. Kurczę, o, właśnie to jest Ancymon numero 1 i jeszcze przyjechał Józio 3-latek. Mega się cieszę i naprawdę bardzo pozytywne emocje. No jest to naprawdę dla mnie ważne i dziękuję im wszystkim. Pierwszy przystanek był to Sakai, teraz czeka nas ciężka walka, ale ja naprawdę w niego wierzę. Wiesz, Marcin ma to coś, co może zaskoczyć Phila de Friesa i czekajcie do jutra. A komu kibicujesz w walce wieczoru? Lubię Meru te twoje kurwa pytanka. Wiesz co, kibicuję Pawłowi i kibicuję Mamedowi. Pawłowi kibicuję, bo jakby to powiedzieć, wierzę w niego i nie mam do niego żadnej złej krwi. Naprawdę chcę, żeby wygrywał, to jest ważne, a Mamed po prostu, wiesz, jest moim kumplem i znamy się tyle lat i zawsze też mnie wspierał, więc ten pojedynek na pewno teraz łatwiej będzie mi po prostu powiedzieć, niech wygra lepszy. Ja się też mam Nie potrzebujesz jeszcze jednego, potrzebujesz jeszcze jednego. Szczerze nie. Szczerze nie. Mamy daleko, ma powiedział, że to wchodzi z tobą. Zapasy nie wystać. Ladies and gentlemen, another heroes of the main event and middleweight title. Let us welcome, representing Poland, he is the one and only Mamed Halilov. Były dwukrotny mistrz kategorii średniej. Znów spróbuje to zrobić i zszokować świat. 83.6 Halilov. Kobuś Pawlak z pasem 35-200. A panujący mistrz KSW w kategorii średniej 83-900. Czy nie było cukierkowo za bardzo? No trochę było. Nie, no wiecie, to jest taka walka, że tu jest wielki szacunek, no Mamed też jest rodzinny, ja też, no jak to miało być inaczej? Jak wy byście to widzieli, że nie wiem, będziemy się popychać, nie wiem, wymyślać sobie jakiś trash, to ja nawet bym nie chciał, bo to nie okazałbym jakby szacunku do jego jakby legendy
do tego, co zrobił przez całą karierę, więc nawet bym sobie nie wyobrażał. Nawet jakby Mamet chciał agresywnie, to ja i tak raczej bym z pokorą do tego podszedł, bo no, nie wyobrażałbym sobie takiej sytuacji. Ale fajnie, super też emocje, no, dla mojego syna, dla pewnie jego, bo chyba nigdy nie wychodzili medialnie, wydaje mi się, że jego synowie. Kurde, wspaniała chwila, no co mam wam powiedzieć, dla nas, dla dzieci, więc tylko się cieszyć. Tor wam zapłonie, jeszcze możecie się tam pojawić, ewidentnie, bo tam czekają ostatnie do jutra w takim razie. Od 17 do 18. Myślałeś, patrząc na to, jak długo tu jesteś i jak dalej kibice chcą Cię tu widzieć? Ja pomyślałem sobie, dreszczyk, cały czas jest ten sam dreszczyk i on jest większy tak naprawdę, bo zdajesz sobie sprawę, ile czasu jesteś tutaj w klatce, w tej dyscyplinie, że dalej ludzie wspierają, są z tobą. To jest ciężko, to jak narkotyk jest taki, ciąga, chcesz więcej tych emocji cały czas, ale czas przyjmuje.